Dzień dobry moi drodzy, witam was w kameralnie. Witam was z Dubaju. Przepraszam, tylko zapnę pasy. Mamy 12:05 i właśnie odpalam mojego Huracana Evo. Moi drodzy, tak się złożyło, że akurat kilka tygodni temu napisałem do Lamborghini i finalnie okazało się, że użyczenie Huracana Evo w Dubaju jest możliwe. To naprawdę wielkie wyróżnienie dla mnie, więc dzisiaj, a właściwie następne dni spędzimy w tym ryczącym V10. Huracan Evo na ulicach Dubaju. Woo! Moi drodzy, to nie jest pierwszy raz, kiedy jadę Huracanem Evo, ale dzisiaj jest to wyjątkowy raz. Bo przecież jesteśmy w Dubaju i nie dość, że jesteśmy tutaj właśnie, gdzie jest przynajmniej w teorii kolebka takich samochodów. Najlepszych, super samochodów, najbogatszych, najdroższych i właściwie jedynych w swoim rodzaju, ale pomijając to, no to sam fakt, że się udało, to niesamowite. Dla mnie jest to najlepsze doświadczenie, jakiego mogłem zaznać podczas mojego pobytu tutaj. Miałem nadzieję, że się uda. Udało się i z tego miejsca bardzo dziękuję oczywiście Lamborghini za to, że użyczyła mi swojego Huracana Evo na te kilka dni. Thank you Lamborghini, I much appreciate that, of course. It's an honor for me. Ale zanim to wszystko się rozkręci, pozwólcie, że pojadę kilka kilometrów tutaj w trybie strada, czyli w tym najbardziej łagodnym dla Huracana Evo, mimo że on wcale łagodny teraz nie jest. Ale rzeczywiście skrzynia pracuje tak, że właściwie mam 70 km na godzinę i już wrzucony 7 bieg. Ale przechodząc do sedna, moi drodzy, Huracan Evo, czyli tak naprawdę Huracan Performante ubrany nie tylko w nowe szaty, ale również w nowe rozwiązania technologiczne. Najprościej pewnie nazwalibyśmy to jakąś formą liftingu, ale to by było trochę krzywdzące, bo dla mnie to jest bardziej, jak sama nazwa wskazuje oczywiście, ewolucja tego samochodu, który ma łączyć osiągi Huracana Performante z użytecznością na co dzień. Ja bym to raczej nazwał taką wersją Ultimate, bo przecież to pierwsze Lamborghini z tak zwaną predykcją, czyli przewidywaniem dotyczącym dynamiki i kontroli. No zobaczcie, napęd na 4 koła, obie osie skrętne i jeszcze parę innych rzeczy, których nazwy są po włosku, także. Ale Huracan ma oczywiście wszystkim bardzo dobrze znany wolno ssący silnik 5.2 V10. No i moc taka sama jak w Huracanie Performante, czyli 640 koni mechanicznych i 600 Nm maksymalnego momentu. No i to przyspieszenie, przyznacie, jeżeli wiecie ile wynosi, jest naprawdę imponujące, tak od 0 do 100, jak i do 200 km na godzinę. No bo Huracan Evo jest w stanie przyspieszyć do setki w jakieś 2,9 sekundy przy masie 1422 kg. Dziękuję bardzo, jacy mili ludzie tutaj są, ale chciałem powiedzieć właśnie, że nie to jest najważniejsze w przypadku samochodu i chyba te informacje kieruję przede wszystkim do tych młodszych widzów, którzy z racji wieku może nie mieli okazji jeździć wieloma samochodami, bo to nie jest wyznacznik tego, czy samochód jest angażujący dla kierowcy, czy nie. I uwierzcie mi, że tak właśnie jest. Nieważne ile to ma do setki, tak czy inaczej. Za chwilę widzimy się na pustyni. Giddy up, giddy up, giddy up. Giddy up, giddy up, giddy up, giddy up, giddy up. I got horses in the back, trunk in the front, exterior red and that is up on the coat. I got what you need, I got what you want, I got what you need. Tell them giddy up, call up 'cause you grind, baby.
jazda po pustyni nigdy nie jest w sumie przewidywalna. Ostatnio jak tu byliśmy, było więcej odsłoniętego asfaltu, ale niestety musicie wiedzieć, że tu jest tak, że czasem nie tylko podczas burz piaskowych, bo dzisiaj wieje wiatr, ale może nie jest aż tak mocny, natomiast no, wiele przejazdów jest po prostu zasypanych. Jedziecie drogą, możecie nawet jechać bardzo szybko, a za chwilę napotkacie nagle pum! Wydma! Przez całą drogę! Ale myślę, że teraz możemy sobie włączyć już sporta. O! To jest niesamowity samochód. O Boże, jak ja kocham Lambo. Czy może być coś piękniejszego niż dźwięk V10? I to naturalnie aspirowanego V10? Chyba nie. Porozmawiajmy wreszcie po włosku, no bo przecież powinniśmy już chyba, czas na to. Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata. To taka centralna jednostka przetwarzania kontrolująca różne aspekty dynamiki, oczywiście w czasie rzeczywistym. Wyobraźcie sobie taki komputer sterujący, który steruje wszystkim tym, co dociera do niego z różnych czujników, oczywiście kontrolujących różne parametry. I to nie jest żaden rodzaj komputera pokładowego, takiego w standardowym znaczeniu. To raczej jest rodzaj systemu operacyjnego. Druga nazwa to Lamborghini Piattaforma Inerziale. To z kolei zestaw takich akceleratorów i czujników żyroskopowych w środku ciężkości tego samochodu, w środku ciężkości Huracana Evo. Oho, powiedzmy po prostu w skrócie, że one monitorują wszystkie siły, które działają na to auto. Zawieszenie ma zmienne tłumienie. Moment obrotowy jest rozdzielany dynamicznie oczywiście, a system jest w stanie dostosować się do waszego stylu jazdy, pobierając wszystkie informacje na przykład z układu kierowniczego albo z wybranego trybu jazdy. To jest taki niesamowicie inteligentny samochód, który przy tym nie jest zupełnie wyzbyty charakteru i tego oddziaływania na zmysły, co jest oczywiście najważniejsze nadal, tym bardziej w samochodzie sportowym. I muszę wam powiedzieć, że za to właśnie kocham Lamborghini. Za to właśnie, że przy tym, że jest niesamowicie inteligentne i cyfrowe, to w tym momencie oczywiście to ma to coś w sobie, to coś, co jest najważniejsze przy prowadzeniu auta. Być może są to też te wrażenia dźwiękowe, które są niesamowite i tego nie podrobicie niczym innym. Ale, moi drodzy, jeszcze jedno, żeby mnie było bardziej słychać. Strada. Jaka jest różnica pomiędzy trybami? Spora. Teraz naprawdę on się dosyć znacznie wyciszył. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć, co jest najlepsze, co temu samochodowi mogło się przytrafić, moi drodzy. A to siedzi we wnętrzu. A jest to ten ekran dotykowy, 8,5-calowy. Wcześniej go oczywiście nie było, ale opcjonalnie możecie mieć tutaj też system telemetrii razem z 2 kamerami, no i dyskiem twardym. Także bardzo przyjemnie. To czyni z tego samochodu naprawdę idealną torową zabawkę. A przy tym nie można mu niczego odmówić w jeździe na co dzień. Owszem, to jest samochód, w którym prawdopodobnie często będziecie używać podnoszenia przedniej osi, do którego jest tutaj dedykowany przycisk, ale co prawda wcale nie jest tak niskie auto, jakby się mogło wydawać, natomiast ja go często używam dlatego, że bardzo się boję i bardzo bym nie chciał niczego zepsuć, bo lubię ten samochód, a poza tym nie jest mój. No i jesteśmy, moi drodzy, na pustyni nowym Huracanem Evo. Wciąż nie mogę uwierzyć, że to jest samochód, którym będę jeździł przez następne dni i że dostałem go prosto z Lamborghini. Niesamowite. Ale to się dzieje, moi drodzy. To jest
To niewiarygodne, ale to się dzieje. Ale zupełnie nie o tym teraz będziemy rozmawiać. Chciałem wam pokazać ten samochód z zewnątrz, bo wiem, że lubicie takie obejścia. Wiem, że lubicie, kiedy pokazuję te samochody dokładnie tak, jak ja je widzę. Ale jeszcze muszę wam tylko powiedzieć, że jeżeli coś tutaj w tle szumi, to musicie mi to wybaczyć. Rzeczywiście zrobiło się naprawdę bardzo wiecznie. Tak czy inaczej, moi drodzy, spójrzcie, jak ten samochód pięknie wygląda. To jest coś niesamowitego. To, że kocham te auta, to już wiecie. Jak ktoś mnie zna, to wie, że jestem swego rodzaju fanboyem Lamborghini, a Huracan to jest chyba moje wymarzone auto na co dzień. No i utwierdzam się w tym przez ostatnie godziny. Nieważne. Spójrzcie na to, jak zmienił się ten samochód w porównaniu do poprzednika. Jak możemy chyba powiedzieć, że w porównaniu do poprzedniej generacji, bo chyba samo Lamborghini zdaje się to tak nazywać. Przedni zderzak oczywiście optycznie trochę obniżył nam sylwetkę. Do tego ma ten splitter czarny, który widzicie ze zintegrowanym skrzydłem. Okna mają kształt sześciokątów. Mamy nowe 20-calowe felgi. 20-calowe felgi. Wyglądają pięknie, musicie to przyznać. Pod nimi karbonowo-ceramiczne tarcze hamulcowe. No ale największa zmiana chyba jednak zaszła z tyłu. Najbardziej rzuca się w oczy ten cały dyfuzor, który może być malowany pod kolor nadwozia. Tutaj akurat nie jest. To ma oczywiście zwolenników i przeciwników, jak wszystko. Ale co jeszcze z tyłu? Ten zintegrowany szczelinowy spoiler u góry, no i oczywiście końcówki wydechu umiejscowione w tym samym miejscu, w którym były umiejscowione, są w wersji Performante. No i całość stoi teraz jednak pod znakiem aerodynamiki, która tutaj jest podobno 5-krotnie lepsza niż w Huracanie właśnie poprzedniej generacji. Motywem przewodnim w stylistyce Huracana Evo jest kształt Y, czyli z grubsza litery Y. No i tego nie da się nie zauważyć, szczególnie patrząc właśnie na przedni zderzak. Ale co do koloru, ten lakier to Blue Neptunes, a przynajmniej tak myślę, że się go wymawia. O, ale wieje! No, ale natomiast ten samochód był lansowany w kolorze Arancio Xanto, czyli pomarańczowym. No i do tego oczywiście możecie w środku dobrać pomarańczowe wstawki. Jestem pewien, że gdzieś już to widzieliście. No a co do wnętrza, jeżeli już przy nim jestem, no to oczywiście mamy tam wiele opcji konfiguracji, na przykład pakiet Alcantary czy kompozytu węglowego, ale jeżeli tego będzie mało, to zawsze możecie skorzystać z programu Ad Personam. Tak dokładnie się nazywa, który oferuje właściwie, no, pewnie nieograniczone możliwości personalizacji, więc ja bym pewnie z niego skorzystał. Ostatnie promienie słońca. Strasznie robi się wietrznie, coraz mocniej wieje, także mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Wystarczy wyjechać kawałek poza Dubaj, żeby znaleźć się na pustyni, ale jutro mam w planie jechać Huracanem Evo zupełnie w inną stronę, w góry. Tam mam nadzieję nagrać jedne z piękniejszych widoków, które całkiem niedawno widziałem u Sama z Seen Through Glass. Mam nadzieję pojechać w to samo miejsce i to zrobię. Także z Huracanem Evo jutro będę miał bardzo intensywny dzień, a wy w następnym odcinku oczywiście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak było, to zostawcie łapkę w górę koniecznie. Pamiętajcie, że zawsze możecie zasubskrybować ten kanał, żeby zobaczyć wszystkie filmy, które oczywiście nadchodzą. Do zobaczenia, moi drodzy, już w następnych. Ja lecę dalej. Hej, cześć!